Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam swoich subskrybentów, dziękuję za subowanie mojego kanału. Mam nadzieję, że wkrótce zostaniecie po przekroczeniu 1000 subskrybentów. Będziecie mile zaskoczeni. Poinformuję o tym w oddzielnym mailu. I witam również swoich widzów kanału, którzy nie zdecydowali się jeszcze zasubować, i zachęcam Was do tego, ponieważ im więcej mam subskrybentów, tym więcej możliwości współpracy z YouTube'em. Chciałem Was też zaprosić do odwiedzania mojego sklepu, dokonywania zakupów. Zapoznajcie się z cenami. Na pewno będziecie mile zaskoczeni. Ostatnio robiłem też redukcję cen, więc do roboty, panie i panowie. Bohaterem dzisiejszego poradnika unboxingu, to taki będzie w kategorii poradnik modelarski, ale jednocześnie tutaj będzie głównie też unboxing. Chciałbym Wam zaprezentować mój ostatni nabytek. Ten nabytek to już swoją drogą ponad miesiąc chyba leży. Tak sobie popsikuję nim od czasu do czasu. Oczywiście głównym aerografem, którym teraz pracuję, jest wcześniej prezentowany aerograf Fine Arta, który się bardzo dobrze sprawuje. Ale powiem Wam, nie aż tak jak tak zwany markowy, wysokiej jakości aerograf firmy Harder & Steinbeck. To jest seria Evolution i to jest dokładnie Evolution Silverline Solo z dyszą 0,2 mm, jak i również 2 ml pojemniczkiem na farbę. Odkręcamy. Zaraz do tego zresztą zobaczycie. Ten aerograf jest wykonany na terenie Niemiec. Mieści się i jego numer katalogowy to jest 126023. Teraz sobie zaglądamy do środka. I co mamy? Po rozfoliowaniu tararara znajdziemy tutaj instrukcję, jak jest zbudowany aerograf, z czego się składa, gdzie co jest. Mamy instrukcję obsługi. I tu mamy oczywiście, posłuchajcie, właśnie tu jest na początku. Tu są wyszczególnione w ogóle wszystkie aerografy z serii Evolution. Ja posiadam ten. Z tego, co się dobrze orientuję, to tak. Chyba ten. Tak, ten. Jest oczywiście dużo więcej aerografów, dużo droższych, albo trochę droższych. Ja wybrałem aerograf właśnie ten Solo, taki ubogą wersję, no bo chciałem najpierw przetestować ten aerograf, czy współpracujemy razem, tak? Czy on spełnia moje wymagania, ponieważ nie jest to tania impreza, zakup już tak markowego aerografu. No oczywiście pewnie wielu Was stwierdzi, że na przykład są inne firmy i na przykład są dużo lepsze. Super, fajnie, bardzo się cieszę, ale ja mam ten aerograf, którym sobie maluję i śmiało mogę każdemu polecić, kto chce po prostu mieć aerograf, którym będzie miał bardzo dużo większy komfort pracy, tak? A szczególnie przy malowaniu niewielkich detali typu kamuflaż liniowy, taki cienki, na przykład tak jak Pantery z Podgórska, czy na przykład japońskie wzory, włoskie wzory, można tym pomalować, jest bardzo cienka linijka, no, kwestia wyrobienia ręki oczywiście, no i dobrania oczywiście odpowiednich proporcji farby, jak i również dopasowania odpowiedniego ciśnienia na kompresorze. Jeżeli tego nie będziemy mieli, to najlepszy aerograf nawet za 30 000 będzie nam pluł, chlapał, zatykał się i cuda będą się działy i powiecie, że jest bardzo słabe. No niestety, a to będzie nasza wina, ze względu na to, że tutaj mamy właśnie etapy takie, że na przykład pieni nam się farba w aerografie,
nie chce w ogóle lecić, kleksy daje takie. To jest wszystko kwestia czystego aerografu, oczyszczenia go, jak i również odpowiedniej kompozycji farb, jak i również ustawienia ciśnienia na kompresorze. Nie ma złych aerografów, niestety są, jeszcze nie poznaliśmy po prostu dobrze malowania, bo to, że na przykład na jednym aerografie nam pluje, a jest on sprawny, a maluje na drugim, to powiem Wam, może być jednak kwestia precyzyjności też aerografu, ale może się okazać, że po prostu tamten aerograf jest albo niedomyty, albo po prostu nieuważnie dobieramy, może być tak samo za bardzo dobita, może być też problem z dyszą, tak, może być korpus zapchany, wiele rzeczy. W każdym razie mamy instrukcję, jak użytkować ten aerograf. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, że na przykład aerograf powinniśmy używać do 3 barów, czyli tutaj mamy rekomendowane 43,5 PSI, tak? To jest maks taki. Ja maluję, no najlepiej tu jest do 2 barów malować, farbami akrylowymi na przykład, przynajmniej ja maluję maksymalnie do 2 barów, ale ostatnio zacząłem malować na sugerowanym ciśnieniu producentów farb, czyli to jest, z tego co pamiętam, 17 PSI, to jest jakiś bar 200, coś takiego, bar 200. Ale na jednym barze też maluję i już nie mam żadnych problemów. Też kwestia odpowiedniej farby, dobrego wymieszania farby, żeby nie była za rzadka, nie była za gęsta, odpowiednie proporcje rozcieńczalnika, czy też na przykład farbami Amo, w ogóle maluję akrylowymi farbami Amo by Mick Jimenez, maluję praktycznie bez rozcieńczania, chociaż od czasu do czasu Thinnera używam. To zależy, co chcę uzyskać. Tak prezentuje się instrukcja. Teraz otwieramy sobie puzderko i proszę bardzo, tak prezentuje się wersja właśnie aerografu Evolution Silverline, wersja Solo z dyszą 0,2 mm. No tak zwana V2. Nie? Tak prezentuje się. Pudełko jest naprawdę bardzo ładnie wykonane. Czy ono jest trwałe? Obawiam się, że nie. Kiedy nam upadnie, po prostu może ulec uszkodzeniu i należy dbać o to. No i teraz mamy, posłuchajcie, sam aerograf, tak? Tak prezentuje się dokładnie aerograf. Tu już ma taką założoną przejściówkę do szybkozłączki, żeby sobie można było na przykład, żeby mógł zmienić szybko aerograf. Ja w tej chwili będę reduktor, taki rozgałęziacz na kompresor zastosuję i będę miał ten, jak i również drugi aerograf Feinarta do użytku. Tu będzie 0,2 dysza, w tamtym będzie 0,3, może 0,5, jeżeli będę duże płaszczyzny malował, ale nie jest powiedziane, że tam, myślę, że 0,3 tam zainstaluję. Tutaj możemy zainstalować dyszę 1,18 czy 1,5 chyba jest nawet, dwójkę, czyli 0,2 mm, jak i również czwórkę, czyli 0,4 mm. Ale zaraz do tego dojdziemy. Jak jest ten aerograf, z jakich elementów się składa? Tu mamy, jak mówiłem, kieliszek możemy sobie wymienić na większy. Możemy też tak malować. Jeżeli mamy niewielką jakąś ilość, powiedzmy, farbki domalować, to możemy sobie wziąć jakiś pędzelek taki kudłaty do mieszania, ileś tam kropelek farby, rozcieńczalnika wybełtać, ewentualnie w barbarzyński sposób, ale to dojdziemy do tego, ponieważ tutaj nie zrobimy sobie tak, jak ja pokazywałem w innych filmach, ponieważ tu jest taki koszyczek ażurowy osłaniający iglicę. I tak, mamy, proszę bardzo, tutaj posłuchajcie, ten pojemnik na farbę możemy wymienić. Teraz tak, żeby wyjąć, rozebrać aerograf, wyczyścić go sobie, bo malowaliśmy i chcemy go wyczyścić i zamknąć, nie wiem, schować
na przykład w zlewce postawić, w takim słoiku specjalnym. Odkręcamy sobie tą końcówkę. Aha, tu jest ważna jedna rzecz. Tu mamy regulację plamki, czyli odchylenia, tak? I tu są też zaznaczone, mamy punkt, ilość przekręceń teraz jest na maksa, ale tu sobie po prostu dokręcam, ale oczywiście tą plamkę sobie sprawdzam psikając, tak, i odpowiednio dokręcam. I tutaj mam w tym momencie tak lekki skok. Mogę sobie go jeszcze bardziej dokręcić, żeby tylko była jedna plamka i sobie ciągnę jedną linię, tak, żeby mi nie odskoczyło za daleko i żeby linia nie była na przykład pogrubiona, bo robię po prostu takie zaznaczenia linii na przykład na skrzydle samolotu, tak. Ja na razie odkręcę i teraz tak, tu mamy ogólnie, wyjmujemy cały tył, tak, nie będę na razie tego odkręcał, odkręcam tył i teraz jak wyjmuję, o właśnie, i tutaj jak będę wyjmował dyszę, znaczy nie dyszę, tylko igłę. Igły nie wyjmuję tyłem. Przestałem wyjmować tyłem, szczególnie po malowaniu. Zaraz do tego przejdziemy. Tu chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Jak zauważycie, na końcu jest wytoczone i tu widzimy dwa takie ząbki, dwa kołnierzyki, tak? Kreski takie są widoczne i te dwie kreski oznaczają to, że to jest iglica 0,2. Jak będą 4, to będzie 0,4. Jak będzie 1, to będzie 1,5, tak? I teraz tak, odkręcę, na razie nic nie będę odkręcał, zdejmę sobie koszyczek, czyli osłonę igły. I teraz zluzuję igłę, cofnę ją sobie, tu już zniknęła, tu widać na końcówce, widać wystaje dysza, która jest dyszą pływającą, czyli nie wkręcamy tej dyszy do korpusu, do body aerografu. Tutaj pochwalę się, że jest to na pewno oryginał, nie jakaś podróba. I delikatnie sobie odkręcam. Tak? Teraz przepycham sobie dyszę, z tą dyszą. Przepycham sobie iglicę, wyjmuję iglicę, pyk, mam. Tu oczywiście mogę sobie na przykład, jeżeli chcemy uszczelki wymienić, no to się odkręca wtedy, kiedy tak, farba nam zaleje wnętrze aerografu lub wymieniamy uszczelki. Musimy wtedy wszystko rozebrać, dobrze go wymyć. Oczywiście w płynie najlepiej firmowym do czyszczenia aerografów. Ja nie stosuję płynów zastępczych typu IPA, bo jest taniej, ale jest śmierdzący jak jasny gwint i można potruć się, szczerze mówiąc, samemu, nie korzystając z maski z filtrami. A druga sprawa, całe pomieszczenie zasmrodzić. Ja unikam płynów do takich, stosuję, posłuchajcie, tak, jeżeli chodzi o cleaner. Mam tutaj Amomiga, który stosuję do farb Amomig. Mam również, o właśnie, tu jest rozcieńczalnik Pure do farb akrylowych. Mam również płyn czyszczący WB Pure'a, tym najczęściej czyszczę aerograf, ale oczywiście najpierw przepłukuję aerograf sobie wodą, czyli po prostu jak mam aerograf, to tu sobie nad zbiorniczkiem do zlewania farby płuczę sobie ile wejdzie, płuczę sobie tak samo dyszę, a dopiero później, no i oczywiście spuszczam resztki farby. Później dopiero przechodzę do chemikaliów. Jak również używam, gdzieś się schował, oczywiście używając farb Vallejo, używam cleanera Vallejo i diabeł go ogonem gdzieś nakrył, nie wiem gdzie jest. I w ten oto sposób mamy rozebrany częściowo, praktycznie w 75% aerograf. I teraz tak, to jest zestaw, dokładnie jak będziemy chcieli zmienić dyszę, to kupujemy sobie tak, samą dyszę, na której jak zauważycie są dwa nacięcia, czyli proszę zwrócić uwagę jak jest wykonana ta dysza.
Ja ją sobie w szkłach powiększających oglądałem, no perfekcyjnie jest, zero, wszystko jest równe, tak jak trzeba. No niestety w moim ulubionym Finearcie 180X jest to troszeczkę inaczej, tak jakby była odlana, ale spoko, tamten kosztował 1/4, nawet 1/5 tego aerografu. Więc tutaj za tą kwotę, za jaką kupiłem sobie HSA Evolution Silverline'a, no to już trzeba wymagać wysokiej jakości wykonania części, całego sprzętu. Tak prezentuje się pływająca dysza. Następnie kupujemy sobie uchwyt na dyszę, jak i również osłonę na dyszę i igłę. Ona jest koronkowa, taka ażurowa, to już nie jest taka osłona pełna, gdzie sobie zatykamy i mieszamy w sposób barbarzyński farbę w kieliszku. Musimy mieć odpowiedni sprzęt do tego. Zaraz ten sprzęt Wam pokażę. To jest jedna rzecz, czyli tak, jeżeli będziecie chcieli zmienić sobie na 0,4, to kupujecie tak, jedna rzecz, druga rzecz, trzecia rzecz, igła. I no oczywiście możecie sobie dodatkowo kupić, w ogóle taki jest zestaw wypasiony, gdzie są dwa pojemniczki i dwie wielkości, tak, 0,4, 0,2. No ale on też odpowiednio kosztuje. Ja z racji tego, że to jest precyzyjny aerograf, będę używał tej małego pojemniczka na farbę. Może z czasem kupię sobie, taki będzie wymóg, po prostu większy pojemnik. I teraz tak, do mycia w ten sposób rozbieram aerograf. Myję sobie oddzielnie, oczywiście pod fajrant, już jak chowam aerograf, bo tak to sobie staram się dobrze go wyczyścić płynami i następnie zmieniam farbę. Do mycia na fajrant wyjmuję igłę, myję ją, chowam sobie spokojnie do aerografu. Oczywiście ją chowam, żeby nie uszkodzić, wkładając dyszę razem z osłoną. Czyli biorę sobie tą całą osłonę, dyszę, może w ten sposób zrobię. Delikatnie sobie dokręcam do takiego, no już jak nic na siłę, tak? I następnie sobie dopycham igłę, tak żeby wystawała, dokręcam tył. Znając życie, ja będę zawsze tak malował, powiem Wam, bo mi jest, no, tak jest jakoś wygodniej, ale spokojnie. Tutaj natrafiłem na małą przeszkodę, trzeba bardzo precyzyjnie wcelować, nie? Bo jak troszeczkę pod innym kątem, to może być problem, ponieważ igła, tam jest taka specjalna prowadnica i możemy nie wcelować i będziemy musieli, ona będzie schodziła. To jest taka jedna rzecz, no trzeba troszeczkę precyzyjnie, no powiedzmy precyzyjnie, o w ten sposób. Dokręcamy tyle, jak czujemy opór, koniec, nic nie walczymy dalej. Bardzo cienkie linie ten aerograf można uzyskać, naprawdę na przykład ktoś, kto maluje bardzo jakiś specyficzny, na przykład kamuflaż, tak jak na przykład pantery były malowane pod Kurskiem, czyli takie linie zygzakowate, czy też na przykład Mausa w takie zygzaki będzie chciał pomalować, czy też na przykład kamo japońskie, ewentualnie pamiętacie, prezentowałem Wam Focke-Wulfa od IBG w wersji morskiej, gdzie takie też zygzaczki są. Powiem Wam, że tym można uzyskać ten efekt. No trzeba tylko sobie już wprawę dobrze współżyć razem, współpracować razem z aerografem, żeby po prostu go już wyczuć i mieć odpowiednio gibką rękę. I teraz tak, tak prezentuje się sam aerograf, który sobie kupujemy. I teraz tak, sprzęt, którym jeżeli chcemy w barbarzyński sposób mieszać z takiego dość twardego, gumowatego tworzywa, mamy taką zatyczkę, gdzie sobie po prostu tutaj mieszamy farbę. Zaraz Wam to pokażę. Oczywiście farby nie będę wlewał, bo nie chcę mi się myć później aerografu. Dopiero co go umyłem i złożyłem. Przykładowo sobie tutaj wleję troszeczkę płynu. I teraz tak, zatykam, trzymam w miarę mocno i sobie, widzicie, w kieliszku mieszam farbę, tak? No i następnie wypuszczam, oczywiście do usyfionego jak nieboskie stworzenie pojemnika do spuszczania właśnie
płynów, farbę, płukania, mycia i tak dalej. Tak się prezentuje zestaw podstawowy. A teraz tak, z racji tego, że ja sobie dokupiłem teraz pozostałe elementy, oczywiście firmowe, troszeczkę podniosę. Co mianowicie sobie dokupiłem? Dokupiłem sobie igłę 0,4. I teraz, jak zwrócicie uwagę, czwórka ma już 4 nacięcia na końcu. Dysza 0,4, czyli jak nie mamy żadnego napisu, chowamy sobie do takiej próbówki, fiolki, to wiemy, że jeżeli 4 nacięcia ma, to jest to HS Evolution, no tak mamy tutaj napisane zresztą, tak, do wersji 2.0, czyli do solo też. Następnie zakupiłem sobie, proszę bardzo, uchwyt wraz z koszyczkiem do dyszy, dwuelementowy i uwaga, zwróćcie uwagę, to jest koszyczek też do 0,4. Tu mamy nacięcia. Właśnie trzeba to pokazać. Na końcu koszyczka mamy 2 nacięcia, czyli to jest zestaw 0,2. To jest 0,4. Tu mamy oczywiście dyszę 0,4. Tak samo tu jest, proszę bardzo, dysza 0,4, Evolution, Infinity, Ultra, jakiś tam jeszcze grafo i tak dalej. I tu mamy, proszę bardzo, zapewne to widzicie, nie chcę jeszcze otwierać, rozrywać, 4 nacięcia na dyszy, czyli to jest dysza 0,4. Kapturek do mieszania farby. To już jest rozpakowane, czyli Tendings. I proszę bardzo, przyrząd do wymieniania uszczelek. Też mam taki dings, tu bardzo fajnie jest to wszystko wykonane, powiem wam, no widać tą niesamowitą, tutaj jest taki uchwyt jeszcze i jest niesamowicie precyzyjny, rewelacyjna precyzja, no po prostu aż bardzo się chce oglądać. To nie oznacza, że mając ten aerograf eliminuję pozostałe, które mam, tak? Jestem niesamowicie, no, nie jest to tanie dla niektórych, znaczy dla niektórych to jest normalka, wydatek, tak? Dla mnie jako składacza, sklejacza modeli po długiej przerwie, no było to kawałek, trochę grosza musiałem wydać na to. Teraz sobie dokupiłem te elementy i w razie czego, jak będę potrzebował na przykład coś większego pomalować, to po prostu sobie wymienię na dyszę 0,4. Zobaczę w ogóle, jaka to jest dysza 0,4, jaką precyzję ma, jaką powierzchnię mogę sobie na maksa pomalować. No, farba będzie schodziła tak psyk z tego mojego małego zbiorniczka. Moi mili, i to jest to wszystko, cały unboxing. Ja mogę wam powiedzieć, że linie są niesamowicie malowane. Bardzo precyzyjny aerogram, więc jeżeli ktoś oczekuje już, chce mieć, ma kasę, uzbierał sobie, może sobie pozwolić, to powiem wam, że ten model mogę śmiało polecić mu. Niech się zapozna z pełną ofertą właśnie aerografów Evolution. Zwróciłbym uwagę na to, że wygodne są dysze pływające, czyli nie wkręcane. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Osoby, które używały lub używają właśnie ten model lub innego Evolution, zapraszam do dyskusji pod forum. Tu chciałem też poinformować, że wkrótce właśnie seria Evolution od firmy Harder & Steinbeck będą w ofercie mojego sklepu i mam nadzieję, że ceny będą was satysfakcjonowały. Oczywiście będą również podzespoły. Czyli możecie sobie kupić, tak jak ja na początek solo, zobaczyć, pobawić się, a potem sobie resztę sprzętu dokupować. Oczywiście to troszeczkę drożej wychodzi, aniżeli taki set cały. No, ale to już wybór pozostawiam wam. Liczę na suby,
Liczę na to, że będziecie na przykład, klikniecie sobie też dzwonka, tą magiczną 1000 minę wreszcie i powiem Wam, zapraszam Was do komentowania. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego poradnika o unboxingu. Pa, pa.